Narodowy Fundusz Ogólnego Ściemniania i Grania Wariata prowadzi program Czyste Powietrze. Celem tego balonika jest ułatwienie Polakom wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła na czasem jeszcze bardziej nieefektywne, a także umożliwienie montażu paneli fotowoltaicznych. Dzięki temu w południe można sprzedawać prąd do sieci po 30 groszy za kilowatogodzinę, a wieczorem odkupywać tę samą kilowatogodzinę za złote 30. Zapewne wielu z Państwa widziało w mediach i na YouTube reportaże nie z aktorami, lecz z prawdziwymi ludźmi, którzy zostali oszukani przez program Czyste Powietrze, czy to przy instalacji pomp ciepła, czy fotowoltaiki. Wśród poszkodowanych są nie tylko beneficjenci, ale również firmy, które wykonywały instalację poprawnie i zgodnie z projektem. I mimo tych poprawnie i zgodnie z projektem wykonanych instalacji, fundusz nie rozliczył się z wykonawcami, pozostawiając ich z długami i pustymi obietnicami. Dziś jednak nie będziemy mówić o Narodowym Funduszu Ogólnego Ściemniania. Zabieramy Państwa na krótką wycieczkę, by zobaczyć, jak podobne programy, tu na przykładzie Kreditanstalt für Wiederaufbau, funkcjonują u naszych zachodnich sąsiadów. Mamy 7 na osi, a więc czas na poranną kawę, śniadanie i jedziemy do pracy. Dzień dobry. Budżet całej imprezy jest naprawdę ogromny. To, co proponuje Narodowy Fundusz Ogólnego Ściemniania i Grania Wariata w Polsce, to są jakieś żarty w porównaniu z tym, co jest w Niemczech już od momentu uzyskania dofinansowania poprzez nadzór nad poprawną instalacją i wypłatą środków. Co dość istotne, tu nikt nie montuje byle czego. Tu również lista Zoom nie ma żadnego znaczenia. Tu jak już niedługo Państwo zobaczycie, montuje się szwajcarski Geberit, włoski Kalefi czy niemiecki Weyland. Jeśli chodzi o cyfry, to te są bardzo zbliżone do polskich, ale w euro. Konstancja to malownicze miasto w południowych Niemczech położone nad Jeziorem Bodeńskim, tuż przy granicy ze Szwajcarią. Słynie z urokliwej starówki, z gotycką katedrą i średniowieczną architekturą, uniwersytetu w Konstancji, przyrodniczego otoczenia, potężne jezioro Alpy w tle, wyspa Mainau, wyspa kwiatów. Temperatury od -7 zimą do +25 stopni Celsjusza latem. Jesteśmy na inwestycji. Do usunięcia jest 17-letni kocioł olejowy Buderus Delta Term o wadze blisko 600 kg. Niemcy w mojej ocenie również robią błąd, usuwając dotychczas stosowane źródło ciepła, bo drugie dodatkowe źródło ciepła awaryjne, szczególnie przy pompie ciepła, powinno być obligatoryjne. Pozbyliśmy się blachobudowy, wełny i czas wynieść kocioł po schodach na górę, bo jesteśmy w piwnicy. Ci z Państwa, którzy zauważyli palmy, tak, tu rosną palmy, a w międzyczasie dojechały jednostka zewnętrzna i wewnętrzna i inne graty potrzebne do dokończenia modernizacji dawnej kotłowni. Chłopaki wykonali wykop do rury preizolowanej i przygotowują podbudowę do postumentu dla jednostki zewnętrznej. A w piwnicy mamy już gotowy, piękny otwór do przyłącza. Wykonaliśmy go taką samą metodą jak budowniczowy piramid, czyli za pomocą miedzianych dłut i drewnianych młotków. A co ty chcesz? Co? Będziesz na YouTubie. No. No i rurę preizolowaną mamy zakopaną, przywracamy chodnik do używalności. Jeszcze tam będziemy ściągać. Dobra, pan rozdziewa.
unboxing zrobimy. Okej. No to jak widzicie, drodzy Państwo, mamy tutaj do czynienia z gotowcem. Jest rozdzielnica, podobno podrobek, cała instalacja. Jest również monoblok Velianta, piękny, duży, dwuwentylatorowy i propanowy. Pompę postawiliśmy na podstawie fundamentowej oraz zainstalowaliśmy i zaizolowaliśmy linię wody i okablowania. Chłopaki w tej chwili składają rurociąg z rur miedzianych FI35, a FI35 dlatego, bo pompa ciepła ma 12,5 kW. W międzyczasie elektrycy przenieśli nam główną rozdzielnię i licznik, stary talerzowy, to nikt z tego problemu nie robi. A my zaczęliśmy otulać rurociąg do jednostki wewnętrznej wełną, bo podobno tygrysy to lubią najbardziej. Rury w starej kotłowni, teraz maszynowni mamy już zaprasowane. Konrad wytyczył grupę pompową i przyłączył rurociągi do domu. I tak wygląda całość instalacji po skończeniu, ale jeszcze przed dotuleniem wełną. Dotulenie niestety to najdłuższy etap całej zabawy i chyba najbardziej pracochłonny. Pompka kondensatu już jest na swoim miejscu. Jest również, o tu, elektrozawór do automatycznego napełniania układu wodą po zaniku napięcia sieci. Działa, gdy elektronika wykryje zbyt niskie ciśnienie instalacji centralnego ogrzewania po zrzucie wody przez zawór antyzamrożeniowy Kalefi. Zbiornik CWU o pojemności 200 litrów i bufor 80 litrów. I oczywiście są dwa filtry magnetyczne przed monoblokiem i przed hydroboksem. I to tyle. A na zakończenie bonus z wycieczki. No i należy zadać jeszcze jedno pytanie. Czy Narodowy Fundusz Grania w Wariata nie powinien wziąć kilku lekcji, że można zrobić inwestycje na porządnych materiałach i ogólnie porządnie, bo chłopaki z Glob Energia chyba przechwalili system polski. Co ty robisz na Majorce? Na Majorce się zaręczyłem. A propos Majorki. Hardcore normalnie hardcore.
W Ostrołęce leje bez przerwy od wczoraj. No właśnie, Jak żyć? przeprowadzamy się do Niemiec. No tak u nas nie śpiewają ptaszki. I to tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.